Po filmie ze stacją R600 firma Allpowers zapytała, czy chce przetestować ich większy model R1500 wraz z 200W panelem słonecznym. Jest to ich większy model o pojemności 1152 Wh i mocy wyjściowej 1800 W z chwilowym pikiem do 3000 W. Mam dla Was przygotowany kod zniżkowy na stację oraz panel, ale o tym za chwilę. O tym, że ta stacja jest idealna do zastosowań foto-wideo, już nie muszę mówić, bo nawet mniejszy model sprawdzał się idealnie. Ta stacja ma więcej pojemności i mocy oraz więcej wyjść, aby tą energię rozdysponować. Mamy 4 wyjścia AC, 2 USB typu A oraz 2 typu C, do tego gniazdo zapalniczki samochodowej oraz 2 miejsca do ładowania indukcyjnego z mocą maksymalną 30 W. Zależnie od tego, czy zamówimy samą stację, czy z panelem solarnym, dostaniemy odpowiednio albo jeden przewód do ładowania z zasilania z gniazdka lub przewód do gniazdka wraz z przewodem, którym podłączymy pod stację panel solarny. Jeśli chodzi o wejścia, to mamy gniazdo AC do ładowania z sieci domowej oraz gniazdko do podłączenia paneli solarnych lub przewodu samochodowego. Z drugiej strony mamy też 2 gniazda, dzięki którym możemy spiąć kilka takich stacji razem i zwiększyć pojemność zestawów w celu przykładowo zasilania awaryjnego dla domu. A skoro mówię o awaryjnym zasilaniu, to muszę wspomnieć, że stacja ma tryb UPS-a. W sensie możemy ją podłączyć do gniazdka w domu, do stacji podłączyć komputer lub cokolwiek innego, na czym przykładowo pracujemy, i w momencie zaniku prądu w gniazdku stacja przełączy się i zacznie zasilać sprzęt, który jest do niej podłączony. Niestety model R1500 nie jest tak przyjemny do noszenia jak jego mniejszy brat, którego już testowałem. Mimo że ma gumowane uchwyty tu i po bokach, to przenoszenie prawie 17 kg z miejsca w miejsce do najwygodniejszych nie należy. Na wagę stacji wpływa duża ilość ogniw i są to ogniwa LiFePO 4. O tym, dlaczego ten rodzaj ogniw jest dużo lepszy, mówiłem w poprzednim filmie. Zaznaczę natomiast, że ta stacja ma gwarancję 5-letnią, więc żywotność tych ogniw jest dużo dłuższa niż starszego typu. Do stacji mamy dostępną aplikację na telefon. Niestety problem, o którym już wspominałem, dalej występuje. W momencie, gdy jesteśmy połączeni ze stacją i wyłączymy aplikację, i ponownie ją uruchomimy, ta aplikacja zapomina stację i musimy się na nowo z nią połączyć. Co najlepsze, ten model oprócz Bluetooth ma też dostępne Wi-Fi, więc możemy się połączyć z siecią domową i sterować stacją z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Część z Was może pomyśleć, że jeśli ten model ma ponad 1150 Wh pojemności, to musi się długo ładować. Cytując klasyka, nic bardziej mylnego. Ja testuję tę stację od miesiąca i potwierdzam, że od 0 do 80% ta stacja ładuje się w około 45-50 minut. Ja do testów otrzymałem również panel solarny o mocy 200 W i powiem Wam, że w piękny, słoneczny dzień wydajność tego panela jest naprawdę zadowalająca. Maksymalna moc, z jaką stacja może być ładowana poprzez panele solarne, to 650 W. Aby przyspieszyć proces ładowania, możemy połączyć kilka mniejszych paneli za pomocą specjalnych adapterów. Panel tak naprawdę możemy wykorzystywać nie tylko do ładowania stacji, bo w zestawie mamy też przewody do ładowania np. akumulatora samochodowego czy laptopów i mamy do tego różne adaptery. Wspomnę jeszcze, że możemy dokupić sobie przewód do ładowania stacji z gniazdka samochodowego i ładować stację w trakcie jazdy, gdy mamy ją schowaną w bagażniku. Zanim przejdę do ceny, powiem, co mi się w tej stacji podoba. To naprawdę ładny produkt i w dodatku jest bardzo funkcjonalny. Tworzywo, z którego jest wykonane, jest świetnej jakości, nie trzeszczy przy przenoszeniu, ekran jest czytelny i biorąc ten sprzęt w ręce, czuć jakość. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to zatrzaski od bocznych klapek i obawiam się, że mogą szybko popękać. No to teraz najważniejsze, czyli cena. Normalnie stacja kosztuje ponad 1000 euro, ale obecnie jest na promocji. Zresztą co chwilę są jakieś przeceny. Dodatkowo z kodem MrReko macie 10% zniżki, więc finalna cena za stację może wyjść w granicach 630 euro, czyli około 2700 w złotówkach. Kod zniżkowy obejmuje również zestawy z panelami słonecznymi. Kod oraz wszystkie linki zostawiam w opisie do tego filmu, a jeśli zdecydujecie się na zakup z mojego linku, to bezpośrednio wesprzecie kanał, za co będę bardzo wdzięczny. Zatem jeśli szukacie dobrego jakościowo sprzętu w rozsądnych pieniądzach, to wiecie, że warto rozważyć model od firmy Allpowers. Sprawdzi się do przeróżnych zastosowań. Od wyjazdu pod namiot, przez życie w kamperze, awaryjne zasilanie w domu, po stację na działkę czy plan filmowy. Jeśli macie dodatkowe pytania, to jak zawsze piszcie je na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.